Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj będzie pikowanie bakłażanów, papryki, bo to w sumie jest wszystko to samo. Powiem Wam, że już jest czas najwyższy to pikować, bo tutaj jest taki zestaw mieszany na tej palecie. Rodzynki brazylijskie, pepino i bakłażany. Bakłażany troszeczkę podwiędły, no ale do pikowania to lepiej nawet, bo będzie lepiej tą bryłę się wyciągać. Czas najwyższy na pikowanie, bo też zaczynają te liście być już takie duże i one zacieniać zaczynają właśnie te niższe roślinki. I się niepotrzebnie to wszystko, wiecie, będzie wyciągać do góry, właśnie w pędzie do światła. Będę też właśnie pikować papryki dzisiaj. W zasadzie to przesadzać, bo pikowanie to jest kiedy mamy taką, wiecie, gąszcz małych roślinek i wyciągamy po jednej i wsadzamy właśnie do każdą do osobnego pojemnika. A przesadzanie, no to jak właśnie przesadzamy z mniejszego do większego. No mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. W każdym razie papryki też przesadzę do większych doniczek, może P7 albo P9. A tutaj zobaczcie, jest dowód, że to jest najwyższa pora, żeby to zrobić. Tutaj rosną właśnie korzenie i tutaj. O, myślę, że to widać dobrze. I to znaczy, że ona szuka dodatkowego podłoża, że już jej ciasno w tej doniczce. Te korzonki, tutaj, które się pojawiają na tej łodyżce, ten meszek biały to nie jest pleśń, tylko to są właśnie korzenie takie włośnikowe, takie drobniutkie, które troszkę jak pleśń wyglądają. I te korzenie narosną do tego momentu w papryce, do tych pierwszych liścieni. O, teraz jest ostro. One do tych pierwszych liścieni wyrosną nie wyżej, więc papryki nie sadzimy głębiej niż do tych pierwszych liścieni. Ja zresztą o tym mówiłam już w poprzednich filmach, nie będę się powtarzać, ale to jest właśnie dowód na to, że papryka wypuszcza korzenie na łodydze, tylko do pewnego momentu. No i też podobnie, tutaj będą się już za chwilę zacieniać jedna drugą, więc czas najwyższy, żeby je przesadzić do dużych doniczek, porozstawiać. Różne są wielkości. Tutaj żółty lep. Co prawda nie widzę ziemiórek u mnie, ale to jest taki środek zapobiegawczy, że jeżeli się jakaś pojawi, to od razu ma tutaj lep. To jest dobry sposób, powiem Wam, na wyłapanie ziemiórek. No i zapraszam na dalszą część filmu. No i tutaj jest ta paleta widziana z góry. Zobaczcie, jest różnica, bo tutaj są wielkie liście bakłażanów, rodzynka, a tutaj jest pepino. I tu miałam pewne problemy, bo zauważcie, takie pożółkłe listki są. I zauważcie też różnicę w wilgotności ziemi. Ta część, gdzie pepino jest taka mocno ciemna, a tam przy końcu na tych zewnętrznych rzędach jest ziemia sucha. I to pepino właśnie zostało przelane, ponieważ bakłażany wysuszały za szybko ziemię w tych komórkach, a pepino nie miało takich potrzeb właśnie na wodę. I zobaczcie, tutaj prawie już zgorzel siewek była. To pepino w pewnym momencie tak zaczęło dyndać na tej nóżce. No i to już był sygnał alarmowy mocno dla mnie. Postanowiłam jak najszybciej wyjąć z komory, to było kilka dni wcześniej, i jakoś ratować, bo ta sadzonka była właśnie najgorzej wyglądała. No i właśnie tak to jest z tymi paletami, że leję do podstawki, żeby nawodnić bakłażany, które już wysuszyły tą bryłę korzeniową, tą komórkę z ziemią, a zalewam inne rośliny, dlatego ja nie bardzo lubię te takie wielkie palety, wolę mniejsze albo jeden gatunek, tak jak te selery widzieliście ostatnio, no to wtedy właśnie selery jakby mają takie same zapotrzebowanie na wodę, a tak mieszać gatunki to widzę nie za bardzo wychodzi, chyba że na króciutko. Tutaj pepino dostało już, widzicie, nowiutką ziemię, taką pulchną sypką do siewu i tak troszeczkę tylko podlałam go, bo ta ziemia dosyć jest sucha.
ale zauważcie, że naprawdę to była mała ilość. No i to jest też właśnie woda z tymi kwasami humusowymi, żeby tak zregenerować tą bryłę korzeniową. No i po kilku dniach jest sukces, bo pepino, zobaczcie, najwyraźniej odżyło. Widać te właśnie liście z tej epoki zalania, potopu, a te świeże przyrosty już są piękne, zielone. Widać, że korzenie się zregenerowały i zaczęły właśnie już czerpać te substancje z podłoża. Widać, że pozostałe sadzonki pepino też źle zniosły tą za mokrą ziemię. No tutaj jedna jest taka w miarę, reszta właśnie ma pożółkłe liście, takie poskręcane, jakieś już tam choroby grzybowe zaczynają być. No widać mocne niedożywienie. No i właśnie to jest też jedna z oznak przelewania. Czasami ktoś myśli, że ma brak nawozów w ziemi, jakieś tam niedożywienie, a tak naprawdę przelewa sadzonkę i właśnie to się też objawia tak żółtymi liśćmi u sadzonek. Mimo że film będzie o przesadzaniu papryki, pepino i bakłażanów, to myślę, że te myśli i takie jakieś moje spostrzeżenia się przydadzą do pikowania wszelkich innych roślin. No i tutaj już jest etap wyciągania sadzonek. Pomagam sobie tą szpatułką, bo ona jest taka szeroka i jak najmniej chcę, wiecie, uszkodzić te korzonki tych roślin, ale jednak w takiej przemoczonej ziemi one nie za bardzo rozwinęły tego systemu korzeniowego. Tutaj możecie zobaczyć, że no, roślinka malutka, a korzonek jeszcze mniejszy. No więc takie przelewanie podłoża w siewkach, w sadzonkach to jest najprostsza droga do zgorzeli siewek. Zgorzel siewek to jest właśnie gnicie tej łodyżki u podstawy i ona gnije, opada i już jest do wyrzucenia, nie do uratowania. Także jak widzicie jakieś pierwsze objawy przelania, to postarajcie się jak najszybciej jakoś tą ziemię osuszyć, albo nawet tak jak ja tutaj przesadzić sadzonkę do świeżej, suchej ziemi i już bardzo minimalnie podlewać, bo to jest taki, wiecie, moment niebezpieczny w sadzonkach. No ale właśnie te palety mają to do siebie, te takie wielokomorowe, że one różnie czasami tą wilgoć z podstawki ciągną. Są miejsca, gdzie potrafi być sucho, a są miejsca, gdzie potrafi być za mokro w tej palecie, lub też właśnie rośliny mają różne zapotrzebowania, dlatego siać lepiej w jednej palecie jeden rodzaj roślin. Ziemia do pikowania to jest ta sama, do której pikowałam selery, taka mieszanka ziemi z netto i tam chyba jeszcze była resztka ziemi do siewu. No napełniam doniczki, tak nie ubijam tego mocno, to jest chyba P7 doniczka. Tu już mam pacjenta na stole operacyjnym. Robię w ziemi taki dosyć duży dołek, żeby właśnie te korzonki się całe tam zmieściły i sadzę sadzonkę do tych pierwszych liścieni. Troszeczkę tak tylko ugniatam ziemię, ale nie za mocno, żeby nie uszkodzić tych korzonków. No i oczywiście bardzo oszczędnie podlewam, tak? Tyci, naprawdę. Ja już Wam wspominałam, że do podlewania takich świeżo przesadzonych sadzonek używam kwasów humusowych, Apple Humus i on też bardzo tak fajnie regeneruje te korzenie, że widzę bardzo dobrze rośliny znoszą przesadzanie wszelkie, czy właśnie jak są uszkodzone korzenie. Ja już to przetestowałam w zeszłym roku, ten produkt, dlatego już mogę Wam powiedzieć z czystym sumieniem, że jest wart polecenia. Tutaj już mam przesadzone całe 6 sztuk, ale zobaczcie, że ziemia miejscami jest sucha, tylko tak właśnie przy sadzoneczce troszkę jest nalane wody, a reszta bryły jest sucha i to wystarczy, zwłaszcza właśnie jeżeli były przelane roślinki. Teraz weźmiemy się za bakłażany. Bakłażany bardzo szybko, słuchajcie, rosną. One bardzo mają duże, rozłożyste liście. Ta bryła korzeniowa też dość ładnie się rozrasta, wypełnia tą komórkę. No i też właśnie bardzo szybko wysuszały tą mini doniczkę, w której rosły. Dlatego właśnie chciałam więcej podlewać, a zalewałam inne roślinki. No także korzonki w miarę lepiej się pikuje
kiedy jest ziemia, taka bryła przesuszona. Roślina wtedy też jest taka, wiecie, bardziej elastyczna i nie łamie się, nie łamią się korzonki, łodyżka. Doniczkę troszeczkę tak daję ziemi na dno, żeby właśnie nie było tego styku korzeni z dnem doniczki. No i dosypuję ziemię, leciutko uklepuję. Ta ziemia i tak, wiecie, z biegiem czasu bardzo osiądzie. No i troszeczkę podlewam. Widzieliście, jakie to były ilości. Tutaj jest przykład prawidłowo właśnie wypełnionej komory, prawidłowo zbudowanego systemu korzeniowego. Też do wypychania tych sadzonek posługuję się taką grubą kredką. Teraz będziemy właśnie za pomocą tej kredki, tego tępego końca wyciągać tą sadzonkę i zobaczycie, jak to działa, jeśli ktoś nie znał tej metody. No i sadzonka właśnie super wyskakuje nam z komórki. Od spodu właśnie te dziurki służą do tego, żeby sobie właśnie podważyć sadzonkę, czy palcem, czy jakimś patyczkiem, czy tą kredką. No i w ten sposób właśnie łatwo jest wyciągać, nie gnieciemy tej bryły korzeniowej. No i tutaj już widzicie wyciągnięte sadzonki bakłażanów. Jest różny stopień wypełnienia właśnie korzeniami tej bryły. Tutaj jeden to już prawie w ogóle nie miał korzonków. No i widzicie, jaka jest różna wilgotność, nie? Na tej samej palecie. Jedne są bardzo mokre, inne są bardzo suche. No ale przesadziłam je do doniczek P9, ponieważ one i tak za chwilę będą miały wielkie liście i trzeba będzie je rozstawiać, żeby były od siebie oddalone. Także możecie, jeżeli przesadzacie bakłażany, brać szersze doniczki niż wyższe, bo właśnie mówię, i tak po chwili będziecie odstawiać jedną donicę od drugiej w dużej odległości. No dlatego warto takie donice mieć szerokie, żeby nie tracić tego miejsca, żeby właśnie ta bryła korzeniowa się miała gdzie rozrastać. No i wszystkie świeżo posadzone sadzonki trafiają pod lampy. Lampy nie uszkadzają liści, tak jakbyśmy na przykład wystawili na słońce. One mają takie łagodne światło. Ja nawet, powiem Wam, świeżo po przesadzeniu to zostawiam na całą noc te lampy, żeby te rośliny mogły, tak wiecie, tam fotosyntezę rozpocząć prawidłowo. No i też zauważcie, że ziemia jest taka lekko wilgotna, nie jest przelana, jest wręcz miejscami sucha. To w zupełności, powiem Wam, wystarczy. A gdybym zauważyła nawet, że któraś roślina tak więdnie lekko, no to też można ją troszeczkę podlać, ale czasami to więdnięcie jest takie tylko dlatego, że ma uszkodzony system korzeniowy, a nie dlatego, że ziemia jest za sucha. Także chyba, powiem Wam, to jest najczęstszy błąd przy pielęgnacji sadzonek, siewek, nadmierne podlewanie, który i przytrafił się mnie, jak widać. Teraz szykuję doniczki na papryki. Zmywam spirytusem, czy tam jakimiś perfumami te stare numery z zeszłego roku. Tutaj już sobie wyciągnęłam sadzonki i powiem Wam, zrobiłam kolejny straszny błąd. Nie róbcie tego w domu. Widzicie już, co się stało? Urwałam sadzonkę. Właśnie to jest to, że ziemia była mokra, bryła była zmoczona, ciężka, a ja chwyciłam za łodyżkę i urwałam. No ale też wsadzę tą sadzonkę. Tutaj właśnie widzicie, należy łapać za bryłę korzeniową, a nie za łodygę, tak jak ja to zrobiłam, bo właśnie ta bryła, no łodyżka pod wpływem ciężaru tej bryły ziemi mokrej się urwała. Tu, jak widzicie, na dnie jest trochę ziemi, no to takie standardowe, jak tam pokazywałam przy bakłażanach. I dosypuję też tak lekko, wiecie, ugniatam. No tak Wam chcę to wszystko pokazać, przy okazji opowiedzieć, jakie błędy robię, żeby się ustrzec z tych błędów. Chcę się też podzielić wnioskami, które mi się nasunęły już przez lata uprawy.
Myślę, że wielu osobom się to przyda. Piszecie mi, że właśnie fajne to jest, że tak wszystko pokazuję i omawiam, więc czemu nie? No i tutaj też właśnie podlewam bardzo taką minimalną ilość. Papryki tutaj pikuję do takiej wielodoniczki, to są doniczki P7, ponieważ te papryki nie są duże, a to też zaraz powiem, jaka przyczyna była tego. Możecie też zauważyć właśnie, jakie mają takie fioletowe nóżki, listki. Ja myślałam na początku, że to jest wina odmiany, ponieważ w tym roku wprowadziłam dużo takich odmian, wiecie, nieznanych mi, które pierwszy raz będę uprawiać, ale później się okazało, że jednak to nie jest wina odmiany, zaraz Wam opowiem. Tutaj już widać świeżo posadzone sadzonki. Otóż wina była w podłożu. Tu zobaczcie, jest ta sama sadzonka, numer 14. I to jest ten sam gatunek papryki. I zobaczcie, jaka jest różnica. Ja byłam w szoku. Myślałam, że to jest właśnie wina odmiany, a jak ja zobaczyłam to już byłam pewna, że to nie jest wina odmiany, tylko wina podłoża. Tutaj w tej multipalecie małej było podłoże takie, wiecie, z marketu. Zaraz Wam pokażę, jakie. Ja do pikowania papryki go nie polecam. To była ta ziemia, którą użyłam i tak się sadzonki załatwiły. Także nie polecam tej ziemi. Te po prostu w tej multipalecie szybciej wykiełkowały nasionka i je wsadziłam tutaj, a do tej doniczki już do ziemi, do wysiewu, bo właśnie wcześniej nie miałam tej ziemi kronen do wysiewu, no to jedno nasionko było spóźnione i wsadziłam już do osobnej doniczki i mimo, że było spóźnione w kiełkowaniu, to zobaczcie, jaka była różnica, jak ważne jest podłoże. I to jest kolejny błąd, który popełniłam, bo nie użyłam podłoża, które zazwyczaj używam. Ja wcześniej używałam zawsze podłoża z netto, takiego uniwersalnego. W tym roku kupiłam do wysiewu głównie podłoże Kronen, bardzo zadowolona z niego jestem. No a właśnie nie miałam ani tego i tak chciałam szybko posadzić te kiełkujące nasiona. Posadziłam właśnie w to podłoże, takie co Wam pokazywałam, dziwne. No i żałuję bardzo. Ale teraz już poprzesadzałam wszystkie papryki do nowego podłoża i widzę już na dniach, że mają się lepiej, bo ten film kilka dni temu nagrywałam. Tu już są popikowane papryczki. Też je tak popikowałam, słuchajcie, po pierwsze liścienie, nie wyżej. No i teraz możecie zobaczyć już po kilku dniach dobrych, jak to wszystko buchnęło zielenią. Tutaj są właśnie te sadzonki Pepino. Widać, że już naprawdę wzięły się i no, doszły do siebie, że już tam korzenie się zregenerowały. Ten to już w ogóle pięknie wygląda. Tutaj są papryczki, widzicie, różna wielkość jest. No fakt, że też to jest wyznaczone odmianą, no ale sami widzieliście, że jednej odmiany papryka miała taką dużą różnicę wielkości. Tutaj zobaczcie, jest też ta ułamana. Ona pierwszy dzień mi zwiędła, ta urwana taka. Zwiędła tak, klapła, ale na drugi, trzeci dzień liście znowu takiego wigoru dostały i zobaczcie, jest, widzę, duża szansa, że się przyjmie. Prawie jestem tego pewna. Oczywiście muszę znowu uważać, żeby tego nie przelać, nie wiem, tam jeszcze czegoś nie wymyślić nowego. Po prostu uważać już, żeby się to nie powtórzyło. O, zobaczcie, tutaj były te liścienie pierwsze jeszcze w tych starych doniczkach, one żółkną, ale to jest normalny objaw, bo roślina najpierw sobie czerpie te wszystkie składniki pokarmowe z tych liścieni, a później już jak ma właściwe liście i ta fotosynteza się na tyle odbywa, żeby wykarmić tą roślinę, no to te liścienie zazwyczaj odpadają, żółkną i już niepotrzebne są roślinom.
No, tutaj są te 14. One są teraz takie malutkie, bo są właśnie po uszy w ziemi, ale myślę, że nadgonią, będę Wam wszystko pokazywać. Mam nadzieję, że wyczerpałam na razie ten temat o pikowaniu i postarałam się Wam wszystko powiedzieć, co ja zrobiłam źle, co zrobiłam dobrze, co polecam, czego nie polecam. Mam nadzieję, że Wam pójdzie to pikowanie jeszcze lepiej ode mnie i będziecie zadowoleni i pięknie będą Wam roślinki rosły i później owocowały. Czego Wam życzę z całego serca. Bardzo Was pozdrawiam, kochani, i do następnego odcinka. Pa, pa!